Dzień dobry. Dziś chciałem omówić surowy styl filmu Stevena Soderbergha pod tytułem Contagion – Epidemia strachu z 2011 roku. Zobaczycie, jak reżyser uzyskał sterylny klimat zdjęć, którego w hollywoodzkich filmach raczej nie znajdziemy. Zawiera wiele wątków, dzięki którym poznajemy bohaterów i których historie często się przeplatają. W filmie wystąpiła plejada gwiazd: Matt Damon, Laurence Fishburne, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet czy Marion Cotillard. Ale w tym filmie pozycja aktorów na hollywoodzkim rynku nie ma znaczenia. Reżyser udowadnia to, uśmiercając na samym początku jedną z gwiazd. Potem idzie dalej i padają kolejne ofiary. Przestaje mieć znaczenie, czy bohatera gra nieznany aktor, czy hollywoodzka gwiazda. Zaraza, która jest w filmie główną siłą niszczącą, dopada każdego, niezależnie od narodowości, statusu społecznego czy wieku. Soderbergh od samego początku niszczy w widzach wszelkie poczucie wysokobudżetowego kina, w którym bohater grany przez znanego aktora nie ginie, a jeżeli już ma umrzeć, to w finale. Zdjęcia także pomogły reżyserowi w złamaniu przyzwyczajeń widza. Skoro mamy plejadę gwiazd i znanego reżysera, twórcę takich hitów jak Ocean's 11, Erin Brockovich czy Solaris oraz Epidemię w fabule, to oczekiwać powinniśmy hollywoodzko-blockbusterowych zdjęć, dużo ruchu, jazdy kamerowej, które podniosą dramaturgię i napięcie w odbiorcy. Weźmy za przykład inny, bardzo znany film o tej tematyce z 1995 roku, zatytułowany Epidemia, w którym wystąpiło również sporo gwiazd, jak choćby Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Donald Sutherland, Reni Russo, Cuba Gooding Jr. i Kevin Spacey. Film również przedstawia wiele wątków, ale nie uśmierca gwiazd, a przynajmniej daje im szansę walki o własne życie, jak w przypadku bohaterki granej przez Reni Russo, która zostaje zarażona, lecz w finale wszystko kończy się dobrze. W końcu to Hollywood. Soderbergh uśmierca swoich bohaterów z niezwykłą lekkością. Jest bliski realizmowi, czyli temu, co zaraza mogłaby dokonać. Reżyser ucieka od hollywoodzkiego schematu także w zdjęciach do filmu autorstwa samego siebie. Tak, on także jest autorem zdjęć. Zobaczcie, ile dynamiki prezentuje Epidemia z 1995 roku. Mamy zbliżenia, które skupiają uwagę widza, czy podkreślają rangę pewnych elementów obrazu. Kamera często się rusza, aby spotęgować akcję i poczucie napięcia w odbiorcy. Nawet ujęcia wprowadzające w scenę zawierają ruch. Jest też dużo ruchu wewnątrz kadru, co przyspiesza przedstawianą akcję. W kinie po 2000 roku hollywoodzkie blockbustery prezentowały jeszcze więcej ruchu kamery niż w poprzednim wieku. A jak jest u Soderbergha? Contagion – Epidemia strachu prezentuje bardzo dużo statycznych ujęć. Jeżeli jest w nich ruch, to jest minimalny i nie wpływa na ogólne poczucie dynamiki, a śledzi jedynie poruszających się bohaterów. Kolejny żywy wirus. Jak to poważna? Reżyser wielokrotnie woli podzielić ujęcia na dwa nieruchome kadry, niż pokazać jedno ujęcie z ruchem kamery. Wstań, pokaż się. Spójrzcie na montaż ujęć z różnych stron świata, które prezentują początek rozprzestrzeniania się zarazy. Nawet tutaj obrazy są w większości statyczne, a całość przypomina montaż zdjęć, a nie ujęć. Na koniec porównajcie te ujęcia. W internecie mówi się, że Olimpia, nie tylko, ryba wiryna skutecznie zwalcza wirus. Co ty mówisz? Wyjedź z Chicago.
Na początku wspomniałem, że zdjęcia mają sterylny klimat. Faktycznie, są bardzo przemyślane i nie zawierają niepotrzebnych elementów. Zobaczcie te obrazy. Pokazują tylko tych bohaterów, których muszą. Pokazują także najbliższe im otoczenie, ale tylko tyle, ile muszą. Nie więcej. Podobnie jest z rekwizytami, których także jest tyle, ile wymaga dane ujęcie. Można powiedzieć, że ujęcia są czyste, klarowne, bez zbędnych elementów. Nie tworzą wrażenia dynamiki w odbiorcy. Ta sterylność ma swoje zastosowanie. Przede wszystkim bardzo pięknie kontrastuje z chaosem, który się wytwarza z biegiem historii. Kino zwykle łączy chaos sceny z dużym ruchem kamery i mnogością elementów w kadrze. Jednak nie Soderbergh. Kontrast wynika także z prezentowania czystych kompozycyjnie kadrów wobec zarazy, która z czystością nam się nie kojarzy. Soderbergh osiągnął swój cel. Złamanie hollywoodzkiego schematu w blockbusterowym filmie z udziałem gwiazd i nośnym tematem. Bo to wszystko ma znanych aktorów, katastroficzną historię o niszczącym świat wirusie i własną wyrobioną już w Hollywood markę reżysera. Mimo tego zaprezentował widzom coś innego niż mogli się spodziewać. Dzięki temu mógł pokazać problem od prawdziwej strony. Bez schematu. Jest źle, czeka nas globalna katastrofa, ale i tak sobie poradzimy, bo to jest kino. Jak dla mnie, reżyser przekroczył pewne bariery w docieraniu do odbiorcy. Napiszcie koniecznie, czy widzieliście ten film, a przede wszystkim jak go odebraliście. My widzimy się już niedługo, no i czekam na komentarze pod tym odcinkiem.